Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco. W kolejnym programie Bitcoin Phoenix w różnych sposób pojawił się Krypto-Naród. Już myślałem, żeby tutaj wejść na Benjamina, nie wejść fizycznie, ale na wykresie oczywiście i zobaczyć, co on dodał, bo najczęściej w piątek ma też podsumowanie tygodnia i analizę na weekend, ale odpuścimy sobie, bo widzę, że Krypto-Naród dodał też o Ethereum sprawę i altcoinów. Także zajmiemy się tą bardzo szybko 8-minutową audycją. Przetłumaczymy ją pewnie w 15, więc zapraszam. No i widzimy, że ostatnio nam Bitcoin wzrósł w ostatnich paru godzinach, a zobaczmy na Whale Alert, nasz jedyny znacznik, który dodaje nam to, co się wydarzy wcześniej, to jest to. 12 godzin temu mieliśmy dodruk Tethera na $1 miliard. No i ten dodruk Tethera spowodował, że jesteśmy powyżej 50 000. I to jest ten znacznik, który powinniśmy najpierw obserwować na wykresie, a teraz przejdźmy do analizy technicznej. Przejdziemy do Ethereum dzisiaj, tak jak tutaj widzimy, bo mamy trade alert, jeżeli chodzi o zablokowanie dużych profitów. Jakich profitów? Zapraszam. Zaczynamy od dominacji Bitcoina. Przejdziemy na dominację Bitcoina. Pokażemy tutaj tylko 3 linie. Żeby to uprościć, Bitcoina widzimy tutaj. Pomarańczowa linia. Purpurowa to jest Ethereum. And the white line, which represents all other A biała linia reprezentuje wszystkie inne altcoiny. coins, okay? There's some major developments happening here. Są bardzo ważne ruchy, które tutaj się dzieją, Things that haven't happened in many years. które nie zdarzyły się od wielu lat. So it's time to pay attention. It's time to buckle up. Let's take a look. What we're going to do is we're just going to click off the other coins, just to clean up the chart a little bit, because we're going to start with Ethereum. Więc teraz przejdziemy i wyłączymy inne monety, oprócz Ethereum. Mamy tu tylko Bitcoina i Ethereum w tym momencie. Favorite. Now, if you like Ethereum or you even remotely enjoy it, this will be music to your ears. Jeżeli uwielbiasz Ethereum, to będzie muzyka dla twoich uszu. Because what's forming here is something that really started forming all the way back here in 2017. Bo to, co się dzieje teraz, to jest to, co zaczęło się w 2017 roku. Też się tak samo formowało. Okay, early 2017, we got some resistance here at Ethereum at that 20% level. Do you see this? I wtedy, jeżeli chodzi o 20% na Ethereum, już w 2017 mieliśmy właśnie takie zapoczątkowanie wzrostów dominacji Ethereum. 20% level here, right? Now you can see again we got resistance from here and we started getting some support at that 20% level. I potem mieliśmy jeszcze raz linię oporu, nie przekroczyliśmy jej, ale chwilę później mieliśmy już linię wsparcia i afterwards and then turning in back into resistance. Potem weszliśmy jeszcze raz na linię oporu. And we haven't really visited this area I tego regionu nie odwiedziliśmy od for the 20% since 2018, 2018 roku. January 2018. Styczeń 2018. Now, what we formed here is actually considered a cup and handle. To, co uformowaliśmy tutaj, można to kojarzyć z cup and handle, czyli wiadomo, filiżanka i ucho, But we'll get into that in a moment. ale zaraz do tego przejdziemy. Unequivocally, that 20% is a major level. Więc te 20% to jest bardzo ważny poziom, Dating back to 2017, który sprowadza nas do 2017 roku. early 2017. And then we held it as resistance here. Potem mieliśmy linię oporu jeszcze raz po wyjściu na linię wsparcia. And it took us a handful of years. We Zajęło nam parę lat. formed our base. We started to form our first higher high here. We formed our second consecutive I gdzieś tam w 2020 roku zaczęliśmy tworzyć wyższe szczyty. higher high here. But I jeszcze w 2021 kolejne wyższe szczyty na tej dominacji Ethereum. we fell into that resistance trap again. We're back here at that 20 level. Jesteśmy teraz w tym momencie na tym poziomie 20. However, the formation is looking very strong. Ale formacja wygląda naprawdę wyśmienicie. We're in a short-term uptrend. We were in a downtrend for a handful of years. We're in a short-term uptrend. We made our first high. We made another higher high. And we're right at that 20% level. You can see. I widzimy, że on tutaj porównuje to do Ethereum, tak? Dzisiaj pytanie, czy nie jesteśmy troszeczkę dalej z tym wszystkim, tak? Bo
Ethereum było 2 czy 3 lata temu takim głównym składnikiem tego rynku. Dzisiaj widzimy, że już Solana atakuje na przykład Ethereum. Cardano gdzieś tam sobie obiecuje wiele rzeczy. Pewnie je dowiezie, lub nie. Dowiemy się we wrześniu. I mamy inne też tutaj, po prostu inne coiny. Ale tu on pokazuje tylko i wyłącznie na tym wykresie. Do Ethereum, że faktycznie 20% jest tuż za rogiem. See on the screen here, we got to 19.99% when we just recently got a resistance here on August 8th. Now, I 8 sierpnia mieliśmy odparcie 19,99% dokładnie tego poziomu, czyli weszliśmy prawie na linię wsparcia, ale mieliśmy, można powiedzieć, odbicie w dół. now you Nie bardzo, bardziej korektę w dół. can see where we're at, and it becomes very, very clear. And I'm going to make a very, very bold prediction that may seem laughable at the time, I teraz podam taką predykcję z bomby, która może wydawać się śmieszna, but if you fast forward a handful of months, ale jeżeli przewiniemy za parę miesięcy, it may not seem so laughable może nie być taka śmieszna. after all. If Ethereum gets above this 20% level, Jeżeli Ethereum wejdzie powyżej tego poziomu 20 na tej dominacji Bitcoina and hold support, it i utrzyma wsparcie, will be a rocket ship, będzie to ten zapalnik, rakiety Ethereum. an absolute rocket ship. Ethereum will be all over the news. It'll be the talk of the town, I pewnie będziemy mówić w Ethereum, w newsach i wszędzie. significantly more than it is now. And on top of that, the charts, just based on the facts in the charts, it's saying that, well, let me hold that thought for a second, because this is a big, bold prediction. In order I będę o tym mówił za chwilę, bo to jest pewnie taka predykcja z bomby, jak to tutaj nazywamy. to understand it, look up at the top, look at Bitcoin's domination. Ale zobaczmy na dominację Bitcoina, na szczyty. Anybody could see, even if you don't understand the charts, that the dominance of Bitcoin has been going down ever since the early days. Now, I does that widzimy, mean że dominacja Bitcoina nawet na tym wykresie idzie w dół. W długoterminowym, można powiedzieć tutaj, wskaźniku czasowym. nobody likes Bitcoin? Does that mean Bitcoin Czy to znaczy, że nikt nie lubi Bitcoina? is falling apart? Absolutely not. It To nie oznacza. just means that more coins are coming into the market. Okej, i to jest to, co mówiłem wcześniej. Po prostu więcej krypto, coinów pojawia się na markecie, And people are greedy and they a ludzie są chciwi like other coins. i uwielbiają inne coiny. That's all it means. But basically, if you're a chartist, you understand that Bitcoin's been forming a high and then a lower high and a lower high and a lower. Ale jeżeli jesteś traderem i poruszasz się na wykresach, to widzisz, że Bitcoin tworzy coraz to niższe szczyty. Lower high and a lower high. And it's been in a long-term downtrend. It formed its base down here. This Utworzył swoją bazę gdzieś tutaj w 2018 roku turned into a failed rally. This i mieliśmy też nie do końca udaną zmianę trendu was a double top failed rally. i tu mamy podwójny szczyt na tym wykresie, gdzie mamy 2 szczyty, próbę wyjścia wyżej. It's 69%, 69%. 69%, 67%, 68%. It was a failed rally because it couldn't get above this previous high. I to była nieudana próba wyjścia z odbicia tego trendu, czy z odwrócenia tego trendu, bo wcześniej mieliśmy 86. Here. So it was a double top failed rally, it rolled over, and what it's saying is if Ethereum gets above this 20% Co nam to mówi? Jeżeli Ethereum wejdzie powyżej 20, level, it's highly likely jest to bardzo prawdopodobne, that Ethereum is going to overtake Bitcoin że Ethereum prześcignie Bitcoina as the number one on the coin market cap. jako numer 1 na CoinMarketCap. Ostatnio bardzo dużo takich informacji się pojawia. Nie tylko Ethereum, jest też Solana wymieniana, jest też Cardano wymieniany gdzieś tam, gdzie ta dominacja, wiadomo, porównanie cen Solany do Ethereum za transakcję, idzie na tylko jedną stronę, tak? Pytanie, czy ta 20 na Ethereum wyniesie nas wyżej. That's just the facts in the charts. Because we had this double top failed rally here, this rollover and this run up with Ethereum, changing trends, getting to this level that's been significant, by the way, for 4.5 years. I to jest bardzo ważne, bo to przez 4,5 lata, można powiedzieć, było niezachwiane. This 20% level is not for a couple days or a couple weeks. It's been the most critical level in Ethereum for 4.5 years. If Ethereum gets above this, it's going to take the number one position. Jeżeli Ethereum wyjdzie powyżej 20, zdaniem CryptoCrew
może zająć pozycję numer 1. in this bull run, if this bull run remains. So Niekoniecznie chyba na CoinMarketCapie, on tutaj mówi tylko w bullrunie, w tym, co się wydarzy tutaj. that is just Czyli w zwrotach z naszych inwestycji. the facts and the charts. Now, it's probably going to be short-lived, but that's looking like Pewnie będzie to krótkoterminowe, ale Ethereum's going to be on a rocket ship and widzimy, że może to się zdarzyć. Zobaczmy, krótkoterminowe dlaczego, bo widzieliśmy, że tu wtedy w 2017 mieliśmy wyjście bardzo szybkie i Ethereum wtedy wszyscy myśleli, że prześcignie BTC w kapitalizacji, a tu nagle się okazało, że zupełnie inaczej było. And a lot of people that are invested in Bitcoin will take some of their position and put it into Ethereum because they're greedy and they'll probably get burned in the end. I pewnie dużo osób, które chciałyby zejść teraz z BTC na Ethereum, będą tutaj chciwi na zarobki i mogą być poparzeni na samym końcu. But it's going to be a fun rocket ship to be on. Ale jeżeli wyjdziemy poza 20, może to być taka rakieta. Now your question is, well, how about the other coins, right? Teraz pytanie, jak z innymi coinami. Let's say that you kind of like Ethereum, but you're really interested in the other coins. Powiedzmy, że jesteś zainteresowany w Ethereum, albo może nie do końca i lubisz inne monety. What are the other coins saying? Well, now we've got our white line up here. I co te inne monety nam podpowiadają na wykresie. And our white line actually overtook Bitcoin for maybe one day. I widzimy, że ta biała linia w przeszłości. Kiedy? W 2018 roku 7 stycznia. Wtedy chyba tydzień później, może 2 tygodnie później, wysypał się BitConnect. Pamiętamy też największą, najbardziej intratną, najlepszą platformę zarabiającą, która w przeciągu paru godzin, może paru dni, niekoniecznie, spadła dużo w kapitalizacji. Ale tu porównujemy inne altcoiny. Niekoniecznie dzisiaj mamy BitConnecta wśród innych altcoinów, chyba że, no wiecie, inwestujemy tylko i wyłącznie w to, co nam przynosi zyski, a nie w użyteczność. O tym zawsze powtarzam, chociaż czas pokaże, co tutaj było najbardziej intratnym interesem. To widzimy, że na jeden dzień inne altcoiny wyprzedziły Bitcoina w dominacji. Meaning the other coins, the other category, the market cap of all of them combined was actually slightly larger than Bitcoin for just a couple moments in time. However, we can clearly say that since early 2018, the other coins have been in a long-term downtrend. And we can say Ale od 2018 widzimy, że te wszystkie inne altcoiny były w trendzie spadkowym. that because we formed our high here, we formed another lower Dlaczego? W tej kapitalizacji tworzyliśmy coraz to niższe szczyty w tym przypadku. high and then another lower high. And you can see that we started to form our base and we formed our lowest Utworzyliśmy naszą bazę w granicach 12% low here back in January w styczniu 2021. of this year, January 10th to be exact. We formed our lowest low here. Then we started to form that base starting here in September of 2019. So A we potem formed patrzymy też na tą bazę, która się wytworzyła gdzieś w granicach września 2019 roku. this base for a couple years here and Gdzieś we około formed our 15%. first ever higher high back here on 5/16 I dopiero w maju tego roku utworzyliśmy wyższy szczyt. 2021. You can see it was higher than the other ones. Widzimy, że był wyższy niż te poprzednie. This was our first higher high, and what we want to see is I to, co chcemy zobaczyć teraz, coming out of our low here, and we formed our first high. We're starting to reverse trend. widzimy, że odwracamy trend już na tych altcoinach. We're trying to reverse trend. And when you've been in a downtrend for multiple years, it takes some effort to reverse trend. Albo próbujemy odwrócić ten długoterminowy trend spadkowy, czyli niekoniecznie odwracamy trend nadal w dół, tylko próbujemy odwrócić ten długoterminowy trend spadkowy na innych altcoinach. But other coins are very close. Ale inne są bardzo blisko. And I'll give you the exact number that I'm looking at. You can Podam see that wam we dokładny numer, na jaki patrzę, na tej kapitalizacji. formed our high here. For the other category, you could see it on your screen. It's Więc 16 maja utworzyliśmy na tych others, czyli innych altcoinach 22,48%. 22.48%. What does that mean? That means that if the other category were to get higher, then
To oznacza, że jeżeli inne altcoiny na tym wykresie pokażą się wyżej, 22.48%, we would be officially in uptrend. będziemy oficjalnie w trendzie wzrostowym. And if we are, that means we have reversed this downtrend, I wtedy, jeżeli tak się stanie, odwrócimy ten trend spadkowy na innych altcoinach, which we're in for multiple years, które są przez lata. and then it's highly likely that the other category of coins, the other coins, would explode. I wtedy inne altcoiny mogą też eksplodować. They would have a similar explosion to here when we broke this downtrend. Czyli nastąpi ta, można powiedzieć, nasza najciekawsza wiadomość, czyli sezon altcoinów może tutaj zaistnieć. And we formed our base and we finally broke out and we went to the proverbial moon. That's what it's looking like, okay? I wtedy byśmy mogli powiedzieć, że na przykład Solana gdzieś tam wchodzi wyżej, Cardano wchodzi dużo, dużo wyżej i gdzieś tam goni z market capem BTC. Oczywiście nie tylko te projekty, tylko pierwsze z dziesiątki, pierwsze z 50 i wtedy może to jest ten okres, który może podpowiedzieć nam. Tylko najpierw pytanie, czy Ethereum dojdzie do 20%. Okay? We've been in a downtrend for multiple years. We're battling, we're trying, we're testing, and this 22.48% is the key. I to 22-48% jest kluczem do tego, żeby na altcoinach wyjść wyżej. Watch over the coming weeks. Więc patrzmy przez kolejne tygodnie. Jeżeli na przykład te z pierwszej dziesiątki będą lepiej sobie radzić, tak, niż Bitcoin, to wtedy będziemy widzieć tutaj tą dominację się zwiększającą na 22-48, wszystko powyżej owocuje sezonem na alty. To coming month, how we deal with this level, if we're to make another higher high, it's highly probable, given the charts, given where Bitcoin is, given the facts in the charts, I jest bardzo prawdopodobne, that other coins would go above this orange level, which że inne altcoiny mogą iść nawet na chwilę powyżej dominacji Bitcoina. represents Bitcoin. Those are the bold predictions. To są po prostu predykcje na tym wykresie. Także dziękuję, mam nadzieję, że rozumiecie, o co tutaj chodzi. Życzę Wam wspaniałego dnia, no i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.